Dzień dobry. Dziś film będzie chyba dosyć długi, tak mi się wydaje, bo mamy trzech bohaterów, czyli trzy zabawki dla dużych chłopców. Manticore, Versa i Deus 2. Pole testowe trudne. Chyba najtrudniejsze z moich pól testowych, choć warunki gruntowe są tutaj w sumie najlepsze, bo grunt to taka mieszanina gliny i piasku. Tak więc pierwszy cel, czerwony znacznik, to na 21 cm denarek jagielloński. Drugi cel to denar krzyżowy, powiedzmy tam XI-wieczny, pod czerwonym znacznikiem. Tutaj nie ma znacznika, ale gdzieś w tym rejonie jest denar rzymski na 31 cm, a tu macie szóstaka koronnego, który jest zakopany również na 31 cm. Czyli dwie monety na 31 cm i dwie drobne monety na 21 cm. Najprostszym celem jest cel ostatni. Szóstak to dosyć duża moneta, więc jest dosyć łatwo wykrywalna. Wiecie co zrobię? Jeszcze sobie wyłączę telefon, przynajmniej przejdę w tryb samolotowy, by tutaj nie było żadnych zakłóceń. Najtrudniejszym natomiast celem jest ten denarek jagielloński. Wiecie, w różnych terenach te głębokości mogą być różne i różne mogą być te graniczne głębokości wykrywaczy, które dzisiaj tutaj prezentujemy. Jest to teoria, jest to test teoretyczny, można powiedzieć. Test nigdy nie będzie praktyką, nawet taki, w którym, że tak powiem, sprawdzacie sobie nawzajem cele, bo wiecie, gdzie te cele są, przynajmniej druga osoba wie, gdzie ten cel jest i jest prościej. Więc test jest zawsze testem, nigdy nie jest prawdą, więc podchodzimy do tego z rezerwą i proponowałbym również, by nie oceniać i nie mówić, który wykrywacz jest lepszy i gorszy, bo ja bez problemu mogę, może jakiś wykrywacz będzie tutaj coś gorzej wykrywał, ale ja bez problemu znajdę Wam miejsce, w którym będzie ten wykrywacz najlepszy, nie? Więc to jest tylko kwestia miejsca. Bardziej chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak te wykrywacze się zachowują, jakie mają audio, jakie mają ID, ewentualnie jak to ID będzie, prawda? Bo na tym to głównie polega. Ja wielokrotnie jestem pytany, co wybrać, jaki wykrywacz wybrać. To mówię zawsze, że taki, który będzie Ci się podobał. Kup taki, który Ci się po prostu podoba. Bo to jest cała tajemnica wyboru wykrywacza. Jest wiele bardzo dobrych wykrywaczy. Tak na przykład to są trzy bardzo dobre wykrywacze na rynku, które się teraz znajdują. Nowoczesne wykrywacze na multi-frequency. Więc jedyne co, i każdy ma w sumie bardzo podobne możliwości, na których może w niektórych miejscach wykrywać jest troszeczkę lepszy, a w innych znowu gorszy i to się zawsze tam później w jakiś sposób uzupełnia, nie? Więc co nam pozostaje? Pozostaje nam wybrać wykrywacz, który jest dla nas najprzyjemniejszy, który nam się po prostu najbardziej podoba, bo będziemy z nim spędzali dużo czasu i to jest podstawową rzeczą to, by ten czas był przyjemny. I nie kupujcie wykrywacza, bo mówią, że jest dobry, tylko zwróćcie szczególnie uwagę na jego audio, czyli jaki tam językiem operuje ten wykrywacz, bo będziecie go słuchali dosyć dużo i jak to audio Wam nie będzie na przykład odpowiadało, no to w tym momencie nie będziecie się czuli komfortowo i przyjemnie z nim. No cóż, żeby nie przedłużać, bo chciałbym pokazać troszeczkę więcej ustawień tutaj tych wykrywaczy na tych czterech celach, to zaczynamy test. Test pierwszy. Na pierwszy rzut pójdzie Deus 2, bo akurat się z nim tutaj bawiłem. Co bym chciał Wam zaprezentować dzisiaj, to w poprzednim filmie o Deusie był program Deep, prawda? Mój Deep, że tak powiem, zbudowany na bazie Deep High Conductors, czyli programu niby na wysokie przewodniki, ale już w tamtym filmie Wam powiedziałem, by na to zbytnio uwagi nie zwracać, bo tam producent może zapisać, ale ważne czy to możecie wykorzystać, nie? No to ja to wykorzystam między innymi również na drobnych celach, nie? Co do ustawień, ustawienia są następujące: Frequency Max 24, głośność żelaza 7, reaktywność 2,5, a może zróbmy 2,
Zobaczymy. Audio Response 4, nie będę go tutaj podwyższał, mimo że jest to korzystne w teście, bo wtedy ta słyszalność celi jest lepsza, ale już tak nie wypaczajmy tego testu, by choć troszeczkę w nim pozostało jakby praktyki. Dyskryminacja 6, pitch, nocze powyłączane, silencer wyłączony, czułość 95, bo wykrywacz jest bardzo stabilny, również w tym programie tutaj, zresztą mogę Wam pokazać stabilność. Co do ustawień gruntu, to stabilizator jest na 1, co do ustawień audio, to jest high square z audio filtrami na 2. No cóż, wykrywacz został dostrojony, pokażę Wam stabilność tego wykrywacza. Tu mam jakiś cel. Tu mam jakieś żelazo. Poza tym tu też jest jakiś cel. Program Deep High Conductor, z jego baza jest mocna. Jest to chyba najmocniejsza baza w programach z dyskryminacją, więc widzicie, że to jest żelazo czyste. Żelazo. Że to działa dosyć dobrze. Dobra. Cel pierwszy. Denarek Jagielloński na 21 cm. No wiadomo, że to jest niewykrywalne. Cel drugi to jest cel w postaci denarka krzyżowego, również na 21 cm. Tak z podejścia. Z drugiej strony. Myślę, że jest wykrywane i to dosyć dobrze. Ta identyfikacja waha się od 70 do 74 i jest identyfikacją prawidłową, dlatego że jest to cel mimo wszystko wykonany z dobrego srebra i ta identyfikacja jest tutaj prawidłowa. Dobra, ten cel, ten denarek krzyżowy, który był przed chwilą, jest na tym polu drugim najłatwiejszym celem, więc zobaczymy cel trzeci w kategorii jakby trudności, czyli denara rzymskiego na 31 cm. Myślę, że wykrywalność jest. Identyfikacja jest 99, czasami się 25 pojawia. 79, 81, 25, 90. Tego 25 jest mało, a ja tutaj tego nie mam wynoczowanego, że tak powiem. Gdybyście pracowali tym programem w terenach, gdzie macie duży koksu, to mimo wszystko proponowałbym wynoczować sobie zakres tam 23-25, by się tego pozbyć. Tu jednak przewaga jest identyfikacji innych numerów, więc nic by się nie stało z wykrywalnością tego celu. Ostatni cel najłatwiejszy, szóstaczek na 31. No i to się drze, że tak powiem, 85, 86, 90, 86. Więc program Deep High Conductors, czyli program Deep w sumie, bo troszeczkę, że tak powiem, przerobiony przeze mnie, działa tutaj dosyć dobrze. Problemem jest tylko i wyłącznie denarek jagielloński. Pozostałe cele myślę, że całkiem, że tak powiem, fajnie, nie? By to tak nie było takie super, to co ja Wam tutaj mogę jeszcze zaprezentować, że tak powiem? Gdybym to zrobił w moim programie głównym, czyli w programie, który zbudowałem na bazie programu General, również czułością 95, z takim samym Frequency Max jak poprzedni program, zmienię reaktywność na 2, bo zmieniłem ją również w poprzednim programie. To pozostaje takie samo.
Audio, filtry są na 2, jest high square na pewno, tak. Stabilizator gruntu na pewno jest 1, bo to jest standard tutaj, tak 1, więc identyczne nastawy. Program General, mój program główny, czyli program do wszystkiego. Stabilny, mocny, łatwy. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w wykrywalności tych celi. Denarek Jagielloński milczy. Denar krzyżowy. Myślę, że się by to nam nie udało, prawda? Też tak chyba myślicie. No. Jakiś tam szmer jest, ale to nie jest cel, który można byłoby wykryć, nie? No to teraz denar rzymski na 31. Bardzo cichutko, coś tam się niby dzieje, ale to nie jest to. I szóstaczek. No i tu jest świetnie, prawda, bardzo stabilnie. Widzi, tak, już taki film raz zrobiłem, pokazując Wam różnicę pomiędzy bazami i tu tą różnicę widzieliście po raz kolejny. Możliwości kombinacji jest dużo, bo w programie DIP możecie go jakby troszeczkę jeszcze bardziej osłabiać i dopasowywać do swoich, że tak powiem, potrzeb i to też jest sposób na to, by ten program był lepszy i był bardziej skuteczniejszy i bardziej dopasowany do jakiegoś tam rodzaju terenu. Ale mimo wszystko warto go używać nie tylko do celów wysokoprzewodzących, ale również na przykład z cewką 9-calową do poszukiwania drobnicy, nie? Bo to się po prostu sprawdza. Dobra, no to myślę, że Deusowi damy spokój. Teraz będzie bestia, czyli Manticore. Myślę. Manticore był jedynym wykrywaczem, który wykrywał mi ten najtrudniejszy na tym polu testowym cel, czyli denarek jagielloński. I robił to i na cewce 11 i na cewce 9. Taki film już kiedyś był. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Co do ustawień, to może na początku General, nie? Czyli taki program główny, można powiedzieć. Recovery zmniejsza do 4 z tego standardu, który jest tutaj. Wycinanki Ferrous Limits są takie. No, tutaj mojej produkcji. Co do stabilizatora, to jest wyłączony. Co do audio, to może na początek normal. Jest w automacie, jeśli chodzi o strojenie do gruntu. Czułość 25 jest troszeczkę może za wysoka. 24. Jaka jest stabilność tego wykrywacza? Myślę, że bardziej stabilny niż Deus w trybie Deep High Conductors. Tak sobie coś tam, że tak powiem, popiskuje, ale jest bardzo, bardzo stabilnie. To może nawet te 25. Czekajcie, zrobię jeszcze. No to zaczynamy. Pierwszy cel, denarek jagielloński, 21 cm. Trudny cel, najtrudniejszy. Ja tam słyszę jakiś czasami delikatny pomruk w tym miejscu. Ale to jest, że tak powiem, za słabe. Denar krzyżowy na 21 cm. Myślę, że doskonale. Tak z podejścia.
świetnie. Denar rzymski. Myślę, że jest. I zauważycie tą tendencję również tutaj wyciągania go bardzo wysoko, tego ID, podobnie jak w Deusie, to 99, tu jest 98. Jeśli włączę pinpoint, to informuje mnie, że ten cel tam jest. Bardzo fajnie. Podoba mi się to audio, więc jeśli macie taką identyfikację 98, nie macie nic na wyświetlaczu, bo praktycznie, jeśli zwrócicie uwagę, że ten wyświetlacz, to nie ma tu żadnego cienia albo kropki, jest może tutaj taki delikatny, prawda, ale to wszystko świadczy o tym, że ten cel jest głęboki, że trzeba się tutaj pochylić i tą dziurę wykopać mimo wszystko. Ostatni cel, łatwy, szóstaczek. Dobra, to by było, że tak powiem, na tyle. Chciałem Wam jeszcze pokazać, może tutaj stabilizator mamy wyłączony, ale co ja chciałem Wam pokazać? Chciałem Wam pokazać audio. Gdzie nam się tutaj straciło? Tak. Na moje zaczarowane, które jest według mnie, raczej to jest moje po prostu ulubione, nie? Ten niski ton, który tam jest, to jest właśnie ten denarek, to jest ta ID 1312. Warto eksperymentować z tym audio, bo on tu jest. On jest tutaj z boku parę centymetrów. Wiadomo, że ta ziemia się tutaj przesuwa, nie? Ale on tu jest. Jasne, że to jest test. To nie jest, no w realu prawdopodobnie byśmy go nie znaleźli, nie? Czy ja bym go nie znalazł, nie? Ale on tam jest. Uwierzcie mi na słowo. Dobra, no to krzyżówka. Bardzo fajnie. Denar rzymski, 31 cm. Myślę, że jest. I szóstaczek. Również bardzo dobrze, mocno, prawda? No dobra, co ja Wam tu jeszcze mogę pokazać? Mogę Wam pokazać, pokombinujemy z tym denarkiem jagiellońskim i użyję do tego kombinowania programu Low Conductors, który teoretycznie przynajmniej do tego powinien służyć. Co do ustawień, to będą następujące. Recovery pozostaje na tym samym miejscu. Dźwięki pozostawię mimo wszystko zaczarowane, czyli to moje, jak ja to mówię. No i tyle, nie? No, czułość pozostaje na tym samym poziomie, ale ją zmniejszę, bo ja mimo wszystko używam Manticora na trochę mniejszej czułości. Lubię wtedy jego czytelność. No i posłuchajcie, czy coś się zmieni? Aha. Muszę zmienić również to Ferrous Limits. Chociaż, żeby było sprawiedliwie, albo nie. Dobra. Myślę, że minimalna, znaczy siła audio jest lepsza, nie? Denar krzyżowy. Denar rzymski. O, tu mi się wydaje, że jest gorzej, prawda? No i szóstaczek.
również to jest wykrywane, ale mimo wszystko mam wrażenie, że na programie General odniosłem o wiele lepszy sukces, znaczy lepiej to wyszło mi. Myślę, że wycinanki, jeszcze sprawdzę, czy ja tutaj nie mam włączonego filtra stabilizatorze. Tak, mam. I tu się właśnie, to tak wygląda. On powinien być na 0. No i teraz muszę to spróbować ponownie. Słyszycie go? Ten minimalny stabilizator ustawiony na 1 zepsuł wykrywalność tego denarka jagiellońskiego. Teraz jest bardzo dobrze, a nie jestem w stanie tego tutaj osiągnąć w tym miejscu z Deusem 2, z takiej wykrywalności tego celu akurat, nie? Denar krzyżowy. Doskonale. Denar rzymski na 31 doskonale, według mnie. I szóstak. Dobra. Więc przed chwilą, jeśli jesteście użytkownikami Manticora, to jest to warte zapamiętania. Stabilizator w Manticorze działa tak jak silencer w Deusie. Ja staram się go mimo wszystko utrzymywać na poziomie 0. Być może w niektórych bardzo trudnych miejscach użyłbym tego stabilizatora 1, maksymalnie, całkowicie maksymalnie na 2. Dlatego, że tak jak w Deusie silencer, to stabilizator psuje wykrywalność trudnych celi. Poprawia ogólne, że tak powiem, samopoczucie i ogólną łatwość posługiwania się tym wykrywaczem, ale powoduje również osłabienie jego możliwości. Bardzo podobnie stabilizator Manticora działa jak silencer w Deusie i ja staram się go utrzymywać wszystko na 0, a tu mieliście kolejny przykład tego, że jeśli mielibyście miejsce, w którym chcielibyście coś doszukać sobie, to prawdopodobnie z wyżej ustawionym stabilizatorem niż 0 wasza skuteczność by się drastycznie pogorszyła. Nie jest problemem z Manticora zrobić przysłowiowego kanarka. Możecie to zrobić, kto Boga temu zabroni, ale właśnie po to są takie drogie i skomplikowane wykrywacze o tylu możliwościach, byście te możliwości wykorzystywali w rzeczywistych poszukiwaniach, a nie kastrowali te wykrywacze, prawda? No dobra, jeśli chodzi o tego Manticora, to myślę, że fajnie, nie? Wszystko tutaj wyszło. No i Versa, polska Versa. Co do ustawień, myślę, że pierwsze użyję mimo wszystko Multi-Frequency Low czy High Conductors. Na takich ustawieniach tutaj widzicie, czyli punktowe wzmocnienie 17, filtr raza 10, ustawienia audio, Fast Mode. Fast Mode nie tylko jest do celi płytkich, ale głębokich, ale ja to zmienię na tą standardową jakby 5 dla wszystkich. Co my tu mamy dalej, to widzicie, jest 1 ton, jest SAT na 15, a my go damy jeszcze wyżej, bo to taki ma być minimalistyczny ten Mix Mode, nie? Dobra. Strojenie do gruntu, program, pole. No i dobra, denarek jagielloński, 27 cm. Nie ma. Denar krzyżowy. Jaka jest czułość? Może tutaj myślę, że na tych 25
No, dla wprawnego użytkownika o, cel jakby był do wykrycia. Dobra, no to pokombinuję z tą czułością 27, stabilność. Myślę, że jest ok, nie? Jakieś żelaza, to że tak powiem, jakieś tam takie. No to na tej czułości 27 jeszcze raz. Denarek Jagielloński. Jest tam. Popatrzcie na to ID. Jest ta ósemeczka, że się to pojawia, to mi udało się zakopać akurat te cele tak głęboko, że są na skraju, jak się to mówi, detekcji, nie? Dla wielu wykrywaczy. I ta wykrywalność, ona tutaj jest. Oczywiście jest to tylko teoria, jest to zabawa, tak jak mówiłem na początku, ale coś tam jest. Denar krzyżowy, który jest na głębokości 21 cm. Statyka go wykrywa. I myślę, że jest. Nie jest to takie mocne, ale wykrywalność, powiedzmy taka teoretyczna, zabawowa jest, nie? To 41, 43, 45, 70 kręci, nie? Denar rzymski. Zmiana w torze statycznym jest, ale tutaj chyba nie. No i szóstaczek. Identyfikacja 60, 61. Dobra. Użyję jeszcze programu. Co ja tu klikam? Musicie mi czasami wybaczyć, że się mylę, jeśli chodzi o klawisze, bo przy wielu wykrywaczach jest problem później z tym, by wszystko pamiętać. Zapomina się, ta pamięć paluszkowa się kończy, bo jest przygotowana i przystosowana do jakiegoś tam wykrywacza, który był wykrywany ostatnio, czy był używany ostatnio, i to później, że tak powiem, człowiek nie pamięta, jak tu kliknąć, nie? Więc czasami mam tam jakąś, że tak powiem, troszeczkę się zawieszam. No dobra, czułość, myślę, że te 24 tutaj damy. Co do tutaj, damy to na 4. To wzmocnienie punktowe na te 17, a filtr żelaza na 10. Trochę się wykluczają te ustawienia, ale to nieważne. Co tutaj? Myślę, że tu 5 sobie zapodamy i tutaj standard. Nie będę włączał tutaj miksa. Dam multitony. Co wy na to, nie? Zaczynamy. Denarek. Zresztą szmera, nie? Troszeczkę mu brakuje, centymetra mu brakuje. Bo jak się dociska cewkę, to tam się pojawia więcej, nie? Denar krzyżowy. Jakieś tam wykrycie jest. Denar rzymski. Tu jest cisza. No i szóstak.
jest wykrywane na 60, to jest ok, nie? Co ja tutaj mogę więcej wyczarować? Może to 25 i zmniejszę reaktywność, raczej sobie dam recovery speed do 3. No to jeszcze raz. Denarek Jagielloński. Denarek krzyżowy. Tu jest jakaś wykrywalność. Denar rzymski. Tutaj nie. No i szóstaczek. Szóstaczek bardzo dobrze. No to tak, no to macie taki pogląd mniej więcej, jak to wygląda w tym miejscu i w tym czasie, na tych celach, w moich rękach, na moich ustawieniach. Porównanie jakby 3 wykrywaczy, raczej pokaz możliwości 3 wykrywaczy. Jeszcze raz Wam powiem, że dla każdego z tych wykrywaczy znajdę niszę, w której będzie najlepszy. Tak to wygląda. Mogę wziąć te 3 wykrywacze i zrobić kolejną konkurencję, w której wykażę, że na przykład Rutus jest najlepszy. Nie jest to żaden problem, więc musicie podchodzić do tego z dużą rezerwą. Pokazałem Wam tutaj, jak to wygląda. Tutaj wygląda to tak. Niewątpliwie Manticore tutaj... Generalnie w ogóle Manticore, jeśli chodzi o te drobne cele, jest świetnym wykrywaczem, tyle mogę powiedzieć, nie? Z mojego doświadczenia i z używania całej 9, 11 mogę to spokojnie powiedzieć. I im łatwiejszy grunt, bo to w sumie te pole ma, jakby na to nie patrzeć, najłatwiejsze warunki gruntowe, jeśli chodzi o moje rejony, to im lepsze warunki gruntowe, tym Manticore sięga głębiej. Ja nie mogę używać Manticora na wyższych czułościach, bo ta jego stabilność gruntowa w moich gruntach by nie istniała i nie mamy tej czystości, która jest potrzebna do wykrywania głębokich celi, nie? Dlatego zobaczyliście akurat na takiej poziomie czułości tego Manticora, nie na innej, nie? No, Deus, który jest wykrywaczem moim głównym i zawsze chyba pozostanie, też sobie radzi, nie? Widzieliście to, może nie tak akurat jak Manticore, nie, w tym miejscu, ale ja też jestem w stanie znaleźć Wam miejsce i pokazać, że Deus działa najlepiej na jakimś tam celach, czy w jakimś tam terenie, bo im większa mineralizacja, tym Deus rozwija skrzydła więcej, nie. Pokazałem Wam w Manticorze, co jest ważne, stabilizator na 1, że stabilizator ustawiony na 1 może już troszeczkę zepsuć Wam detekcję, wykrywalność trudnych celi, bo po to jest. Działa to dokładnie tak samo jak silencer w Deusie i trzeba tego pilnować mimo wszystko. Ja bym był bardzo ostrożny z używaniem stabilizatora. Myślę, że on fajnie działa, jeśli jest mineralizacja, bo on tą mineralizację jakby wycisza. Nie widziałem jego możliwości, jeśli chodzi o separację, bo nie robię zbytnio testów separacyjnych. Może tam jakaś jest, ale jeśli chodzi o taką mineralizację i takie piki spowodowane jakimiś związkami żelaza, to stabilizator działa bardzo dobrze, nie? Ale no jest to, że tak powiem, broń obosieczna, bo jak tutaj widzieliście, on już na poziomie 1 troszeczkę psuje nam wykrywalność. No to tyle, no, jeśli chodzi o te 3 wykrywacze. Starałem się tutaj być jakby najbardziej obiektywny. Zawsze mnie boli to, że ludzie porównują po takim teście wykrywacz, mówią, który jest lepszy i gorszy, a to bardziej jest to jakąś taką prezentacją możliwości, audio, jak to wygląda, jaka jest identyfikacja. To jest tutaj ważne, są takie niuansiki, że tak powiem. W innym terenie może być zupełnie odwrotnie. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do usłyszenia.